Witajcie! W poprzednich odcinkach serii ADR, do których odsyłam zainteresowanych, opowiedziałem o ogólnych zasadach działania umowy dotyczącej przewozów materiałów niebezpiecznych. Opisałem wymagane uprawnienia i oznakowanie pojazdu oraz pokazałem wyposażenie konieczne przy takim przewozie. Dzisiaj zajmę się kolejną ważną sprawą, czyli przeglądem niezbędnych dokumentów. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Dokument przewozowy ADR musi zawierać szereg szczegółowych informacji dotyczących przesyłki. Kierowca musi otrzymać go od nadawcy, ale to nie oznacza, że może schować go do teczki i o nim zapomnieć. Wcześniej musi zweryfikować, czy jego treść zgadza się z rzeczywistością. Tutaj mam przykład takiego dokumentu, ale podkreślam, że to nie jest żaden wzór, bo one mogą wyglądać różnie. Mogą być wypisane w formie faktury, dokumentu CMR lub wpisu do CMR-ki. Tutaj ważniejsza od formy jest jego treść. Prawidłowo sporządzony list przewozowy ADR musi zawierać 3 podstawowe informacje: nazwę i adres nadawcy, nazwę i adres odbiorcy i najważniejsze, czyli opis ładunku, który musi mieć szereg istotnych elementów. Nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy nie wymagają wyjaśnień. Co do opisu ładunku, to jedziemy po kolei. O numerze UN już wspominałem przy omawianiu oznaczeń tablicy ADR. Pozwala on zidentyfikować rodzaj towaru lub grupy materiałów. Dodam, że ten 4-cyfrowy numer musi być poprzedzony wielkimi literami UN. Nazwa przewozowa towaru to informacja bardziej opisowa. Musi być wypisana wielkimi literami i odnosi się bezpośrednio do rodzaju towaru, który został zaliczony do własnego szczegółowego numeru UN. Na naszym przykładowym dokumencie mamy napisane farba, materiał pokrewny do farby, ale może być równie dobrze paliwo silnikowe albo chloryn w roztworze. Nazwa musi się oczywiście zgadzać z poprzedzającym ją numerem UN. Trzeba pamiętać, że jeśli transport materiału niebezpiecznego jest międzynarodowy, to dokument przewozowy musi być sporządzony w języku nadawcy oraz w jednym z 3 języków ADR. Te języki to angielski, niemiecki i francuski. Zakładając, że ktoś chce przetransportować ładunek ADR z Polski do Hiszpanii, to dokument musi być sporządzony po polsku, no i przykładowo po angielsku. Kolejną rzeczą są numery wzorów nalepek, które pokazywałem przy okazji omawiania instrukcji ADR. Zainteresowanych odsyłam do tamtego filmu, a my jedziemy dalej. Następna niezbędna informacja to grupy pakowania. Są 3 i określają stopień zagrożenia, jaki niesie za sobą dany materiał. Grupa 1 to towary o najwyższym stopniu zagrożenia. Grupa 2 średnim, a w trzeciej są towary stwarzające najmniejsze zagrożenie. Oznaczamy je cyframi rzymskimi. Na przykład towary z klasy 8, czyli materiałów żrących, mogą różnić się od siebie stopniem zagrożenia i teoretycznie należeć do różnych grup pakowania. Ale to nie wszystko, bo w dokumencie przewozowym musi znaleźć się również liczba i określenie sztuk przesyłek. Jeśli ADR jest w opakowaniach, to musi być precyzyjnie opisany rodzaj tych opakowań oraz sumaryczna ilość materiału. Na przykład 5 bębnów stalowych po 200 litrów, w sumie 1000 litrów. Kolejną istotną rzeczą jest ilość całkowita towarów niebezpiecznych z odrębnym numerem UN. Chodzi tutaj o to, że jeśli wieziemy różne materiały niebezpieczne, które mają osobny numer UN, to muszą być one wypisane w dokumencie. Ostatnią informacją, która powinna wchodzić w skład opisu ładunku w liście przewozowym ADR, jest kod ograniczeń dotyczących tuneli. Warto wiedzieć, że tunele dzielą się na 5 kategorii, które są związane z różnymi ograniczeniami w przewozie towarów niebezpiecznych. Ale to temat na tyle rozległy, że prawdopodobnie powstanie odrębny odcinek z nim związany. Dokument przewozowy ADR mamy omówiony, ale w tym miejscu muszę dodać jeszcze jedną uwagę. Wymienione tutaj informacje należą do standardowego, przykładowego zakresu dokumentacji wynikającego z przepisów. W przypadku niektórych towarów niebezpiecznych należy zamieścić dodatkowe informacje oraz wpisy uzupełniające. One wynikają z przepisów szczególnych, których w tym krótkim filmie nie zdążę przytoczyć. Jednak trzeba mieć to na uwadze i w razie wątpliwości konsultować treść dokumentu z doradcą DGSA. Oprócz dokumentu przewozowego musimy mieć jeszcze zaświadczenie o uprawnieniach pozwalających na przewożenie materiałów niebezpiecznych, które dostajemy po odbyciu odpowiednich kursów. No i oczywiście ważna jest jeszcze wielokrotnie przeze mnie przywoływana instrukcja pisemna zgodna z ADR. Trzeba ją mieć ze sobą.
Tak przedstawia się wymagana dokumentacja ADR. Każdy kierowca musi pamiętać, że jest zobowiązany do weryfikacji jej zgodności z rzeczywistym towarem, bo dokumenty są przedmiotem kontroli. Przypominam, że jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto je skonsultować z doradcą DGSA. No i oczywiście, jeśli dokumentacja nie zgadza się ze stanem faktycznym, mamy obowiązek żądania od nadawcy uzupełnienia lub zmiany dokumentu ADR. Koniec na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania i zostawiania lajków. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!